Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Co oznacza dla Polski sytuacja gospodarcza Europy? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć dla Państwa ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Co oznacza dla Polski sytuacja gospodarcza Europy? Dzisiaj najciekawsze i najważniejsze były dane o wstępnych odczytach wskaźników PMI dla europejskich gospodarek, dla Wielkiej Brytanii i dla Stanów Zjednoczonych. Tworzę ten wpis około godziny 14:30. Jeszcze nie znamy, jakie będą tożsame, równoległe dane PMI dla Stanów Zjednoczonych, ale już pierwsze wnioski można wywnioskować co do tego, co się dzieje na początku nowego roku w gospodarce europejskiej. Myślę, że te dane będą dla nas szczególnie istotne. Zaczynamy od wskaźnika PMI dotyczącego łącznej sytuacji w gospodarce, tak zwanych composite, które łączą w sobie sektor usługowy i sektor przemysłowy i one bardzo dobrze pokazują, w którą stronę tutaj sytuacja gospodarcza się zawiera. Ten wskaźnik PMI jest zbudowany w taki sposób, są to oczywiście ankiety, dane należą do kategorii miękkich danych makroekonomicznych, nie twardych, czyli nie tego, co faktycznie wychodzi z umysłów ludzkich, z fabryk w gospodarce, tylko to są ankiety i oczywiście należy brać pod to poprawkę. Natomiast te dane bardzo dobrze korelują z sytuacją gospodarczą i oczywiście dlatego też ich znaczenie w świecie inwestorów rynkowych, uczestników profesjonalnych rynków finansowych jest duże. Zaczynamy od wskaźników dla Francji i widzimy, jeszcze chwilę, zanim przejdziemy do tego, jeszcze przypominam, wskaźnik jest tak zbudowany, że wszystkie wartości powyżej 50 punktów oznaczają rozwój gospodarczy, a wszystkie wartości poniżej 50 punktów oznaczają recesję, spowolnianie gospodarki, bądź też pewnego rodzaju negatywne zjawiska w sektorze, bądź też w całej gospodarce. I zaczynamy od tego wskaźnika dla Francji. Pokazuje on, że dane są tutaj, czyli ten wskaźnik pokazuje, że sytuacja we francuskiej gospodarce była gorsza niż zakładały prognozy. Wskaźnik oddala się od tego poziomu równowagi 50 punktów, ale kiedy zobaczymy, jak zachowuje się równoległy wskaźnik dla Niemiec, to ten wskaźnik zbliża się do 50 punktów i był on lepszy niż zakładały prognozy. Na tym wykresie to też widać, że od kilku miesięcy już zbliżamy się do tego poziomu równowagi 50 punktów. Ma to oczywiście duże znaczenie, ponieważ sygnalizuje pierwsze jaskółki ożywienia gospodarczego i pozytywne nowe trendy w gospodarce. Jako że Niemcy są bardzo bliskim, największym naszym partnerem handlowym, więc takie zjawisko, jakim jest lepsza sytuacja w gospodarce Niemiec, będzie miała także przełożenie na sytuację w Polsce. Więc te dane, które dotyczą niemieckiej gospodarki, moim zdaniem także sygnalizują lepszą sytuację w polskiej gospodarce i naszą większą odporność na negatywne zjawiska, jakim jest spowolnienie gospodarcze w skali globalnej wywołane podwyżkami stóp procentowych, a podwyżki stóp procentowych, jak wiemy, są wywołane zachowaniem globalnej inflacji. I teraz, kiedy znamy już dane z Francji i z Niemiec, warto zobaczyć, jaki jest łączny wspólny wskaźnik dla całej strefy euro i tutaj jest największa niespodzianka, ponieważ wskaźnik wrócił nad poziom 50 punktów, co oznacza, że gospodarka strefy euro zaczyna się rozwijać, a nie zwijać, a prognozy sygnalizowały, że ma być to cały czas jednak wskaźnik poniżej poziomu 50 punktów i na tym wykresie dość ładnie to widać, że też widzimy pozytywne zjawiska od kilku miesięcy. Wykres długoterminowy jeszcze bardziej to potwierdza, czyli wniosek jest taki, że sytuacja gospodarcza Europy jest coraz lepsza. Od kilku miesięcy się poprawia, a co oznacza to dla Polski? Oczywiście, że rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami miękkiego lądowania
gospodarki polskiej w sytuacji osłabienia gospodarczego i oczywiście, że wzrost gospodarczy w całym 2023 roku może być wyższy niż zakładały wcześniejsze pesymistyczne prognozy. I to są wstępne dane dotyczące tego, co się dzieje w naszej gospodarce na tle tego, jakie były dane makroekonomiczne dla całej strefy euro i dla Niemiec. I jeszcze jeden wniosek. Zwróćmy uwagę, że wskaźnik dotyczący całej strefy euro był lepszy niż wskaźnik dla Niemiec i oczywiście wskaźnik dla Francji, co pokazuje, że sytuacja gospodarcza w innych krajach poza Niemcami i Francją jest lepsza i ten wzrost gospodarczy, pewnego rodzaju pozytywne zjawiska są w innych krajach poza Niemcami i Francją jeszcze bardziej intensywne i oczywiście to jest także element, który będzie sprzyjał temu, żeby ten wzrost gospodarczy w całym 2023 roku był lepszy. A jaki jest moim subiektywnym zdaniem główny powód tego, że ta sytuacja gospodarcza od kilku miesięcy, mniej więcej od października, zaczyna się polepszać? Moje subiektywne opinie i mój wniosek dotyczący tego, jaka jest przyczyna, tkwi w zachowaniu węglowodorów. Przede wszystkim ceny gazu. Jak wiemy, w sierpniu cena gazu w Europie była na historycznych, gigantycznych maksimach, sięgała 350 euro. Jak widzimy tutaj na tym wskaźniku, cena gazu praktycznie przez 8-9 miesięcy 2022 roku cały czas rosła, pogarszała się wtedy koniunktura w gospodarce i wystarczyło odwrócenie tej negatywnej tendencji na cenie gazu, ponieważ od szczytów, które były na przełomie sierpnia i września, cena gazu z 350 spadła dzisiaj do poziomu 60 euro. Ten gigantyczny spadek odczuwany jest teraz przez gospodarki jako oddech i to oczywiście sprawia, że w pierwszej kolejności spadają oczekiwania inflacyjne, presja na to, żeby inflacja w całej strefie euro utrzymywała się na takich podwyższonych poziomów, dlatego też te zjawiska dezinflacyjne postępują tak szybko w strefie euro i oczywiście będzie to także sygnał ku temu, żeby już aż tak bardzo nie podnosić agresywnie stóp procentowych i oczywiście być może na fali właśnie tego zjawiska, jakim jest gigantyczny spadek ceny gazu w Europie, oczekiwać ożywienia gospodarczego i moje subiektywne zdanie jest takie, że to jest główny powód tego, że od października obserwujemy w Europie ożywienie gospodarcze. I co ciekawe, te same zjawiska występują w polskiej gospodarce, ponieważ i wskaźniki dla Polski także od października zaczynają rosnąć. Polska gospodarka jest bardzo wyraźnie skorelowana teraz z tym, co się dzieje w Europie, więc spadek ceny gazu sprzyja także ożywieniu gospodarczemu w Polsce i żeby sytuacja w polskiej gospodarce rozwijała się lepiej niż założenia na cały 2023 rok. I teraz na sam koniec tego działu poświęconego danym makroekonomicznym i gazu ziemnego, jak zachowuje się teraz cena gazu na tle ścieżek zachowań na początku każdego roku od 2008 i widzimy, że pomimo tego spadku z 350 na 60 euro, cały czas jesteśmy 2-3-krotnie wyżej niż miało to miejsce na początku każdego wcześniejszego roku od 2008, co także pokazuje, że ten kryzys związany z geopolityką, z bardzo wysokimi cenami węglowodorów ma miejsce. No i oczywiście dlatego też inflacja w ujęciu producenckim czy też konsumenckim jest cały czas jednak w całej Europie i na całym świecie podwyższona. Jeżeli cena gazu spadnie do tych 20-10 euro, to prawdopodobnie i presja inflacyjna szybko sprowadzi inflację do tych poziomów, które były obserwowane w poprzednich latach i cały kryzys się zakończy. Dlatego też bardzo bacznie obserwujmy zachowanie ceny gazu w Europie, ropy naftowej, ale dla Europy szczególnie ten gaz jest taki istotny. No i teraz, drodzy Państwo, prognozy, ponieważ wystarczyło właśnie, że ta cena gazu zaczęła tak mocno spadać i od razu Niemcy podnoszą prognozy wzrostu PKB w całym 2023 roku. Na tym następnym wykresie widzimy prognozy za styczeń, czyli te najbardziej bieżące, weryfikacja tych danych, tych prognoz, które były w październiku poprzednim roku wysnute. I co się okazuje? Że spadki ceny gazu powodują oczekiwania co do wzrostu gospodarczego w Niemczech, sygnalizują, że już nie będzie recesji w niemieckiej gospodarce i że będziemy świadkami miękkiego lądowania niemieckiej gospodarki. I oczywiście, co to oznacza dla Polski?
że prawdopodobnie także polska gospodarka przeżyje miękkie lądowanie. To są bardzo pozytywne zjawiska. I oczywiście w przyszłym tygodniu mamy decyzję ECB i będziemy także szukać wszystkich informacji dotyczących weryfikacji prognoz Europejskiego Banku Centralnego dotyczących inflacji i PKB. I na tym następnym wykresie widzimy, jakie są te ostatnie prognozy Europejskiego Banku Centralnego na cały 2023 i kolejne lata dotyczące inflacji i PKB. I oczywiście będziemy także obserwować, czy Europejski Bank Centralny zweryfikuje na korzyść pozytywnych scenariuszy te swoje wcześniejsze założenia. No i teraz, drodzy Państwo, to była analiza sytuacji gospodarczej w kontynentalnej Europie, ale jeszcze dzisiaj poznaliśmy dane o PMI dla Wielkiej Brytanii. I tutaj okazało się, że ten wskaźnik jest na coraz niższych poziomach. 47,8 punkta, prognoza 48,8 punkta oznacza, że sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii cały czas się pogarsza, a w Europie się polepsza. I na tych wykresach krótkoterminowym i tym długoterminowym bardzo dobitnie to widać. I nie dziwmy się, że reakcja rynkowa, czyli kurs euro-funta brytyjskiego tak wyskoczył mocno w górę. Funt jest przeceniany, euro jest kupowane i jeżeli o godzinie 15:45 będziemy świadkami podobnej rozbieżności względem danych dla Stanów Zjednoczonych, czyli sytuacja w Europie się polepsza, a dla Stanów Zjednoczonych zaczęłaby się pogarszać, to będzie to paliwo ku temu, żeby euro-dolar zareagował bardzo podobnie jak na parze euro do funta brytyjskiego dzisiaj po godzinie 10. Dlatego te dane dzisiaj będą takie istotne, ważne, będą nam pozwalały ocenić sytuację gospodarczą w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a konsekwencje rynkowe mogą być takie, że spodziewajmy się podwyższonej zmienności na euro-dolarze i albo euro się umocni, albo dolar się osłabi. Ja osobiście daję około 60% prawdopodobieństwa, że dzisiaj znowu będziemy próbować atakować poziom 1,09, czyli że euro-dolar pójdzie do góry, niż żeby ten amerykański dolar zaczął się osłabiać. I oczywiście reakcję funta brytyjskiego widzimy także na kablu. Tutaj opór zaczyna działać i mamy próbę wywołania tendencji impulsu spadkowego. Rynek obligacji na razie jest tutaj stabilny, niewiele się dzieje. Jestem ciekawy, czy wróci korelacja między zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji a indeksów giełdowych, nawet w ujęciu krótkoterminowym intraday, która zaczęła zanikać w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach. Natomiast gdyby patrzeć przez pryzmat analizy międzyrynkowej na Bitcoinie, na surowcach, przede wszystkim na miedzi, to cały czas popyt na ryzyko powinien atakować. Bitcoin rośnie, miedź zachowuje się tak, jakby też miała ochotę kontynuować tendencję wzrostową, nawet cena złota próbuje rosnąć, więc moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że dzisiaj podczas sesji na Wall Street uda się utrzymać nad poziomem 4000 punktów. Odsyłam do porannego komentarza, kiedy mówię, gdzie zamieszczałem moje wnioski dotyczące tego, co oznacza przejście poziomu 4000 punktów, jakie jest znaczenie wsparcia 3700 punktów, tych dwóch ruchomych punktów odniesienia. Gdyby się okazało, że dzisiaj indeks Standard & Poor's utrzymuje się nad poziomem 4000 punktów, to oczywiście byłaby to wielka zachęta do tego, żeby końcówka tego miesiąca przyniosła nam kontynuację tendencji wzrostowej i to bez czekania na Fed. Przypominam, za tydzień mamy bardzo istotne spotkanie Fed. Będziemy mieć decyzję o podwyżce stóp procentowych, prawdopodobnie ostatniej podwyżce stóp procentowej w całym cyklu. Teoretycznie rynek powinien spokojnie czekać na to wydarzenie, natomiast jak widzimy od samego początku roku presja na ryzyko występuje, a wczorajsze zachowanie giełdy sygnalizuje, że popyt na ryzyko ma ochotę atakować. No i utrzymanie nad poziomem 4000 punktów na indeksie Standard & Poor's będzie faworyzować scenariusze prowzrostowe i prawdopodobnie lepiej będzie się zachował nawet indeks niemieckiej giełdy, a dane makroekonomiczne, które dzisiaj poznaliśmy, moim zdaniem wspierają tezę o tym, że cały czas indeksy giełdowe w Europie będą zachowywały się lepiej niż te w Stanach Zjednoczonych. Na koniec tego działu poświęconego indeksom giełdowym, czynnik, który w poprzednim roku sprawiał, że indeksy giełdowe spadały. To był jeden z głównych czynników, który sygnalizował nam, że cały 2022 rok miał być negatywny dla indeksów giełdowych. Faktycznie tak było. Wykres pokazuje, jak zmienia się bilans Fedu. Cały poprzedni rok oznaczał kurczenie się bilansu Fedu, a jeżeli ta tendencja będzie się pogłębiała, to będzie to oczywiście sygnał
negatywny dla indeksów giełdowych, ale oczywiście wszystko się może tutaj zmienić. Także z tych czynników, które negatywnie oddziałują na perspektywy wzrostów indeksów giełdowych, także ten bilans należy brać pod uwagę, a gdyby rynek jednak chciał rosnąć i lekceważył te dane, byłby to jeden jednak fantastyczny sygnał pokazujący, że popyt na ryzyko faktycznie ma ochotę zareagować, dyskontować już ożywienie gospodarcze, perspektywy obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2023 roku i oczywiście dezinflację, która to jest słowem ekonomicznym roku 2023 roku. Dezinflacja to jest ten czynnik, który będzie powodować zmiany w polityce monetarnej, a zmiany w polityce monetarnej na indeksy giełdowe i na rynki ryzyka. Także wiemy, na czym się koncentrować. No i teraz czas poświęcony polskim aktywom. Pierwszy wykres, który pokazuje, jaka jest premia za ryzyko dla rynków emerging markets i widzimy, że jest ona na poziomach najniższych od kwietnia, a takie zachowanie, to zjawisko faworyzuje właśnie presję na to, żeby w sytuacji, kiedy globalny popyt na ryzyko szuka stopy zwrotu, to właśnie rynki emerging markets zachowały się zdecydowanie najlepiej. I to po prostu widzimy, jak na dłoniach. Nie dziwmy się więc, że indeks giełdowy WIG20 urósł o ponad 40% od październikowych minimów. Po prostu globalny kapitał szuka stopy zwrotu i to właśnie jest jeden z głównych powodów, dlaczego ten popyt na ryzyko właśnie teraz tak wyciska giełdę papierów wartościowych wysoko. Wczoraj mieliśmy do czynienia z twardymi danymi makroekonomicznymi z rynku, z polskiej gospodarki. Jakie są konsekwencje co do przyszłej stopy procentowej? Widzimy, że WIBOR 3-miesięczny spadł jednak, czyli to jest dobra wiadomość. Natomiast stawki FRA wyceniające przyszłą stopę procentową pod koniec tego roku generalnie się nie zmieniły, jesteśmy na tych samych poziomach, ale rynek cały czas widzi nawet 2, być może nawet 3 obniżki stóp procentowych w Polsce w końcówce 2023 roku i to jest oczywiście bardzo dobra informacja. Polskie obligacje są dzisiaj cały czas na niezmienionych poziomach, konsolidujemy się w okolicach 6%. Natomiast obroniła się linia trendu o miesięcznej charakterystyce na euro-złotym, dlatego też to, co się dzieje na złotym, nie wspiera zachowania indeksów giełdowych. Dla mnie to jest pewnego rodzaju ciekawostka, dlaczego indeksy giełdowe w Polsce rosną, a tutaj złoty zaczyna sygnalizować pod względem technicznym ochotę na osłabienie i to pomimo, że równolegle ten euro-dolar rośnie. To jest pewnego rodzaju dla mnie zagadka, ale z rynkiem się tutaj w tym wypadku nie dyskutuje. Wniosek jest jednak taki, że gdyby się okazało, że ta linia jest pokonywana, wystąpią nowe, następne sygnały średnioterminowego napływu kapitału do naszych polskich aktywów. W takiej sytuacji polskie obligacje znowu powinny się umocnić, a indeks WIG20 będzie miał potencjał ku temu, żeby dynamicznie złamać poziom 2000 punktów. Jak widzimy, ten poziom, czyli cała strefa 1982 tysiące punktów jest coraz trudniejszym poziomem do sforsowania. Indeks giełdowy dzisiaj dostaje lekkiej zadyszki, ale końcówka powinna być uzależniona od tego, co się wydarzy na Wall Street, podanych właśnie o PMI dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast jak widzimy, najszybsza linia trendu wzrostowego jest teraz wspierana przez ostatnie minima, co oznacza, że te ostatnie minima z ostatnich dni na indeksie WIG20 są wyjątkowo ważnym punktem odniesienia. Ich złamanie będzie oznaczało powstanie formacji szczytowej i wejście indeksu WIG20 w większą korektę spadkową. Ja osobiście zakładam, że jest na chwilę obecną około tylko 35% na realizację scenariuszy prospadkowych w perspektywie kilkunastu następnych dni, więc 65% daje prawdopodobieństwa, że jednak indeksy giełdowe będą rosnąć, a ten rachunek prawdopodobieństwa zmieniłby się w zależności od tego, czy ten poziom, o których przed chwilą powiedziałem, obroni się, czy też zostanie przełamany. Także wygląda na to, że dane makroekonomiczne z Europy i sytuacja gospodarcza Europy sprzyja temu, żeby wierzyć, że polską gospodarkę czeka miękkie lądowanie i te wnioski dla naszego kraju są optymistyczne. I oczywiście na koniec tego materiału zachęcam do wszystkich innych materiałów edukacyjnych, które można znaleźć w sieci. Zachęcam do tego, żeby się z nimi zaznajomić. Tam na dole jest link w opisie i link w komentarzu, a w tym opisie są aż 2 ukierunkowane ciekawe materiały. Pierwszy jest zachętą do tego, żeby w
czwartek o godzinie 18 skorzystać z webinaru dotyczącego tego, czy w 2023 roku będzie krach, czy hossa. Co wydarzy się w 2023 roku okiem specjalistów. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć ten webinar i skonfrontować swoje wnioski z tymi, które zostaną tam pokazane. I oczywiście drugi link dotyczący tego, czy sezon wyników w Stanach Zjednoczonych, który nabiera tempa, będzie się przekładał na zachowanie indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i później oczywiście także dla europejskich spółek. Zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.